Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Posłuchajcie, umknął mi 112 numer serii wrzesień 1939, który ukazał się ponad tydzień temu. Jakoś w ferworze walki zapomniałem o tym. Pamiętajcie, że do pisemka wrzesień 1939, czyli do gry bitewnej wrzesień 39 od firmy First to Fight mamy dołączony zawsze model plastikowy do tej gry. No i teraz popatrzmy, co mamy. Mamy gazetkę, oczywiście to wszystko było wcześniej folią zalepione. No i mamy w tym momencie moim zdaniem bardzo ciekawy zestaw. Jest to Bietka wzór 33, ale uwaga, tym razem z moździerzem 81 mm, wzór 31. Tu zaznaczę, że miesięcznik jest w języku polskim, jak i również w języku angielskim. Co dostajemy w pisemku? Od redakcji. Pamiętajcie, że już wrzesień to nie jest sam wrzesień 1939, już obejmuje sporą część II wojny światowej. Autorką jest Karolina Róża-Kozłowska, tłumaczył Jerzy Felczyk. I tu dzisiaj mamy, posłuchajcie, historię i funkcjonowanie psów meldunkowo-śledczych w Wojsku Polskim. Początki i rozwój psów meldunkowych w Wojsku Polskim. W każdej armii były psy meldunkowe, chociażby przykład Szarika, który galopował kiedyś z meldunkiem, no i zastąpiły w pewnym sensie też gołębie, ale to nie mieli od tego radio. Rola psów meldunkowo-śledczych w Korpusie Ochrony Pogranicza. No i tu mamy fajny zestaw. Aha. Pies z wózkiem amunicyjnym podczas ćwiczeń. Posłuchajcie, jest pomysł na inny numer. Taka bietka z pieskiem. Może być ciekawie, nikt tego nie produkuje. Dobrze, posłuchajcie, co mamy dalej. No i tu mamy instrukcję składania, po środku standardowo. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Mamy dwie wersje, czyli mamy bietkę z moździerzem w wersji transportowej i moździerz sam razem z otwartymi, ze skrzynkami amunicyjnymi, z dwoma rodzajami granatów wystrzeliwanych z granatnika, czyli z moździerza. Tak mamy, że możemy zrobić, posłuchajcie, mamy bietkę, którą możemy otworzyć, gdzie mamy, posłuchajcie, fajną rzecz, mamy właśnie magazynki z amunicją, mamy siekierkę, mamy kilof, możemy otworzyć wtedy tą skrzynkę. Aha, tu jest ciekawa rzecz fajna, bo najprawdopodobniej ten element w ogóle się zdejmował z tej bietki, tu gdzie był mocowany moździerz, i można było otworzyć kompletnie właśnie bietkę, gdzie po prostu podejmowano amunicję. Czyli tu mamy składanie właśnie, no i mamy oddzielnie właśnie taki płytę oddzielną, do której jest zamontowany moździerz, którą najprawdopodobniej odstawiano z boku, gdzie montowano następnie moździerz. Fajnie, że mamy możliwość wykonania moździerzu w wersji bojowej. Tu mamy zdjęcie i powiem wam, czego mi brakuje. Brakuje mi takich dwóch na przykład żołnierzy, czyli obsługi moździerza, szczerze mówiąc, idącej sobie obok tego gościa, który ciągnie konia. Bardzo fajny byłby to zestaw, gdyby oni sobie właśnie maszerowali. Tu mamy właśnie opis o moździerzu. Tu mamy kolejne zdjęcie, ale to jest moździerz, ale ci panowie są w hełmach, no troszeczkę inaczej, to nie wiem, czy to są Polacy, to wygląda na Francuzów. Mają tutaj granat z tym ogniem charakterystycznym dla wojsk francuskich i tutaj mają inny rodzaj w ogóle uzbrojenia, czyli najprawdopodobniej jest to zdjęcie takie, powiedzmy, pokazujące obsługę moździerza. No i wykorzystanie danych figurek w grze bitewnej. To tyle, jeżeli chodzi o pisemko.
A teraz jeżeli chodzi o... Widzicie, że jest, pamiętacie o czym mówiłem, że pudełka są większe w First to Fight'cie od jakiegoś czasu, chyba od 3 numerów. Spodziewajmy się większych modeli. Mam nadzieję, że Tygrysa na przykład dostaniemy. Bo seria wrzesień to już nie jest sam wrzesień. No i mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus konika z karuzeli. I fajnie. Miękki plastik. Bardzo fajna sprawa. Dużo lepiej wykonana figurka w porównaniu z tymi, które były w twardym plastiku. Czyli po prostu tu trzeba do figurek wykorzystać tak jak pierwsze figurki, ale to nie są takie gumisie jak były. Kiedyś jest inny rodzaj plastiku niż w pierwszych Piechocie. Powiem wam, dużo lepiej te figurki wyglądają, aniżeli z twardego plastiku. Da radę też to pomalować wszystko, a oskrobać po prostu się specjalnym skrobaczkiem skrobie krawędzie, jeżeli są nadlewki. Koniki na biegunach z karuzeli są już w twardym plastiku, no i mają niestety, widzę, nadlewki. A, żaden problem. No i mamy teraz tak, mamy oczywiście blaszkę. Tak prezentuje się blaszka w moich pięknych, zapodkładowanej pensecie. I mamy 4 małe ramki. No i weźmiemy sobie ramki, na przykład tą i tą. No i właśnie, tutaj co mamy? Posłuchajcie, bardzo ciekawie to ramka D i E. Tu First to Fight nam zapodał 2 moździerze, wersję transportową moździerza, proszę bardzo, a może obniżę kamerę. Ramka D, wersja transportowa moździerza, czyli mamy złożoną podstawę, oddzielnie lufę, znaczy tu mamy dwunóg, podstawę, jak i również skrzynki z pociskami, z granatami do moździerza. I to jest wersja, którą montujemy na bietce. Bardzo fajnie, bo tu mamy magazynki z uchwytami, zresztą sami zobaczcie. 2 rodzaje magazynków, krótkie i długie. Tutaj specjalnie dla kolegi jest oczywiście. Bardzo fajna rzecz. I uwaga, ramka E, czyli ten sam moździerz w wersji, można powiedzieć, bojowej. Czyli mamy, zwróćcie uwagę, podstawę, dwunóg, lufa, tak oczywiście ma. Montujemy to wszystko razem. Tu mamy najprawdopodobniej celownik. Proszę bardzo. I proszę, są 2 rodzaje granatów. Długi, duży i mniejszy. No i mamy teraz magazynki. Odwracamy magazynki i mamy tak, jeden zamknięty magazynek, ten, i mamy otwarty. Czyli możemy sobie go otworzyć po prostu, bo tu mamy magazynek otwarty z małymi pociskami, no i klapę do tego magazynka. Bardzo fajnie rozwiązana sprawa, bardzo mi się to podoba. Pomyślany zestaw, naprawdę. I tutaj mamy tak naprawdę, dobierając figurki z zestawu wsparcia piechoty polskiej, czyli bierzemy sobie obsługę do moździerza. Tam jest taki zestaw z figurek, 3-4 figurki chyba można spokojnie tutaj, teoretycznie powinny być 3, z dowódcą, czyli 4 razem, bo jest jeszcze ten, który prowadzi bietkę. No i możemy sobie bardzo fajną zrobić wtedy dioramkę. Bardzo fajny pomysł. Część zaprzęgu do bietki. Widzę, że nie ma lejc z uzdy idących. Już widzę, wyeliminowano ten zestaw, był fototrawiony zestaw. Mamy za to liny do samego zaprzęgu, do uprzęży powiedzmy.
Mamy, nie wiem jak to się w wozach nazywa, dyszel? Dyszle. Tak, dyszle 2. Och, kurka wodna, to, posłuchajcie, to jakoś ma specjalną nazwę i to się używa do łomotania z tego, co nie pamiętam jak to się nazywa, ten element. Wyleciało mi to z głowy. No w każdym razie tu mamy elementy, no mamy koła i elementy samej bietki. I ostatnia ramka jest to same elementy samej skrzyni bietki i tu trzeba bardzo uważać, tak, mamy narzędzia, kilof, siekiera i te elementy trzeba bardzo przy wycinaniu uważać. Mamy też linę, posłuchajcie, bardzo fajna rzecz. Zaraz zobaczymy grubość mocowania elementów, bo tu mamy resory i przy wycinaniu trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocno, jest dość mocno mocowane, te resory są bardzo delikatne i tak samo tutaj przy narzędziach trzeba przy wycinaniu mocno uważać, żeby nie połamać po prostu narzędzi. No i możemy sobie oczywiście bietkę otworzyć, mamy taką możliwość, tu gdzie chowamy po prostu, tu mamy tą właśnie podstawę, do której montujemy, posłuchajcie, właśnie moździerz, czyli tu idzie lufa, a tu idzie dwójnóg. Moi mili, tak prezentuje się całość, cały zestaw. Jeżeli Wam się podoba, zapraszam do subowania, lajkowania, wspierania kanału i komentowania. Orczyk, o właśnie, to jest, gdzie ten orczyk jest? Tutaj, orczyk, to jest orczyk właśnie. Tutaj szło zapięcie, a tutaj te dwa dyszle do orczyka szły. Dobrze mówię? Tak, do orczyka. O właśnie, orczyk. Przypomniałem sobie, nie jestem taki stary. Tak prezentuje się cały zestaw, łącznie tutaj z blaszką. Moim zdaniem godny uwagi, zastanowienia się zestaw, bardzo fajny, to trzeba za pomysł firmie First to Fight podziękować i jednocześnie pogratulować. Dziękuję Wam, zestaw jest non-stop w sklepie, link znajdziecie pod filmem w opisie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.